Zimowe pudełko. Pudełko jak pudełko, ale kolejny raz, już nawet nie wiem który, używam tego papieru ryżowego, bo po prostu jest piękny. I tak się zastanawiam, czy tylko ja ciągle do niego wracam, a może komuś z Was także wpadł w oko i ciągle robi z nim nowe prace. Bardzo jestem ciekawa, więc na Inspirello i Przyjaciele, czyli na naszej grupie na Facebooku, dodam post. Jeżeli robiliście jakąś pracę z tym papierem, koniecznie pokażcie. A do pracy użyję pudełko, gwiazdeczkę, bombkę o średnicy 8 cm i sporo innych bajerów. A to kółeczko pójdzie do środka. Zaczynam od tego, że dosłownie wszystko maluję na biało białą farbą akrylową. Pudełko, gwiazdeczkę oraz kółko. Do środka bombki zrobiłam różyczkę z masy super lekkiej. I właśnie teraz, czyli na początku filmu, pokażę Wam ją, jak ją zrobiłam, ponieważ w naturze, czyli na żywo, także zrobiłam ją natychmiast po pomalowaniu pudełka. Dlaczego? Ponieważ masa super lekka długo schnie, trzeba ją zostawić na kilka godzin. Potem malowana na mokro także długo schnie, więc warto zacząć właśnie teraz, żeby ze wszystkim zdążyć. Mata nieprzybierająca, wałek oraz mąka kartoflana. Mąka kartoflana się przydaje. Jeżeli coś się klei albo lepi, wystarczy nią troszkę posmarować i już się nie lepi. I oczywiście masa super lekka. Plus jakaś końcówka, to jest szydełko, ale może być na przykład śrubokręt do wyciskania takich delikatnych listków. Różyczkę robi się naprawdę łatwo, wystarczy narobić dużo płatków, a potem je ze sobą skleić, jadąc naokoło od środka. Czym dalej od środka, tym bardziej płatki wywijamy na zewnątrz. Właściwie różyczka robi się sama. Nie wiedziałam, ile tych płatków będę potrzebowała, więc zrobiłam 10, potem dorobiłam 10, a potem jeszcze 10 i dopiero wystarczyło. Sprawdziłam w bombce, czy wymiar pasuje. Pasuje, więc teraz mogę dorobić kilka listków. Jeżeli macie foremkę, to listki mogą być tak ładnie użylone, ale mówiąc szczerze, przy późniejszym ozdabianiu tego kompletnie nie widać. Zresztą pokażę Wam to za chwilę. Dorobiłam jeszcze kilka kulek i różyczkę oraz listki i kulki zostawiam na kilka godzin do wyschnięcia. Do pomalowania różyczki przydadzą się farby oraz zwykła woda w jakimś psikaczu. Różyczkę malowałam na mokro, to znaczy najpierw bardzo dokładnie spsikałam ją wodą, a dopiero potem rozwodnioną farbą malowałam. To jest bardzo dobry sposób, bo jeżeli nałożycie za dużo farby, wystarczy popsikać wodą. Wtedy farba rozmywa się w górnej części róży, spływa do środka, tworząc od razu taki bardzo przyjemny i naturalny światłocień. Ostatnią część zdobienia róży, czyli nakładanie sreberka oraz lodu krystalicznego, robiłam kilka dni później. Ale na filmie dla lepszej chronologii wydarzeń postanowiłam zdobienie róży pokazać jednym ciągiem, od początku do końca, żeby tego nie szatkować między zdobieniami pudełka. Na brzegi nakładam klej do złoceń, a po przeschnięciu kleju nakładam sreberko. A jeżeli Wam się zdarzy, że sreberko nie działa, to znaczy, że przykładacie je do powierzchni drugą stroną. Wystarczy je odwrócić i już wszystko pięknie działa. Różyczka tylko z dodatkiem srebra wygląda tak. To bardzo łatwy, szybki i subtelny efekt, ale żeby różyczka i listki nabrały troszkę klimatu zimowego, trzeba dodać coś jeszcze. Lód krystaliczny, a na to wszystko jeszcze troszkę zasmażki, czyli mikrokulki cukrowe. Lód krystaliczny to dosyć delikatny efekt, ponieważ po wyschnięciu jest prawie przeźroczysty i z tego powodu jeszcze troszkę go posypałam kulkami cukrowymi. W ten sposób zdobienie wygląda na mokro. Jak całość wyschnie, czyli za kilka godzin, pokażę Wam pod koniec filmu podczas sklejania, jak różyczka ostatecznie będzie wyglądała. No dobra, nareszcie różyczka poszła sobie schnąć, a ja lecę dalej z pudełkiem. Teraz wieczko. Dorabiam kolor, który ma być takim zgaszonym granatem. Takim granatem, jak mamy właśnie tutaj na papierze ryżowym. Kółeczko na wierzchu pozostawiam białe, bo tutaj za chwilę wkleję papier ryżowy. Góra na granatowo, a dół pudełka w moim ulubionym papierze ryżowym. Przycinam boki, nie musi być dokładnie, bo i tak później je troszkę podcieniuję na ciemno i przyklejam, a na kółeczka wycinam kółeczka.
Klej do decoupage, smaruję powierzchnię, przykładam papier ryżowy i wszystko klejem zasmarowuję od góry. Poczekam aż wyschnie, a potem całe pudełko dokładnie z każdej strony polakieruję lakierem akrylowym matowym. Używam kleju z werniksem, ale uważam, że lakierowanie jest niezbędne, ponieważ po pierwsze zabezpiecza nam naszą pracę, a po drugie nadaje pięknego i jednolitego matu. Wygląda to dużo bardziej elegancko niż zostawienie pracy tylko pokrytej klejem z lakierem. Takie czyściutkie i matowe pudełko wygląda bardzo ładnie, ale ja lubię, gdy na nim coś się dzieje, gdy jest pochlapane, gdy coś błyszczy, więc lecimy dalej. Do pochlapania świetna jest albo szczoteczka do zębów, albo pędzelek wachlarzykowy. I jeżeli kropeczki mają być maleńkie, to uważam, że lepsza jest szczoteczka do zębów, ale przy dużych kropach wybieram wachlarzyk. Gdy farba jeszcze jest mokra, troszkę wszystko posypuję brokatem. Gdzie się przyklei, tam się przyklei, ale zawsze się troszeczkę będzie błyszczało. Brzegi w pokrywce przelatuję na biało, natomiast dół, tak jak widzicie, na granatowo. To jest taki granat, żeby pasował do wieczka. No i ponownie przyda się folia Thermoton oraz klej do złoceń i gąbeczka. Tym razem gąbeczka jest dokładnie wyskubana, ponieważ ma robić bardzo nierównomierne plamy. Jak bardzo macie całość błyszczeć, oczywiście zależy wyłącznie od Was. Wieczko przeleciałam tylko po bokach, natomiast dół po bokach i jakoś tak po środku, czyli tam, gdzie mi przyszła ochota. Czekam chwilę, aż klej wyschnie, czyli klei się do palca, ale palca nie brudzi i wtedy przyklejam folię Thermoton. Takiej folii już nie lakierujemy, ale zdarza się, że pudełeczko delikatnie się klei. Wtedy trzeba wszystko dokładnie posypać brokatem i już się nie klei. A to jest taki glue, lepiący klej, czyli po prostu klej do złoceń, który chciałam Wam pokazać już na początku filmu, ale gdzieś mi się zgubił i dopiero teraz go znalazłam. I ten klej swobodnie możecie używać zamiennie z klejem do złoceń. Jest bardzo fajny, bo jest odrobinę rzadszy i nie robi zgrubień. Do ramki przyklejam małe kostki dystansowe, dzięki temu nie będzie po prostu leżała na wieczku, a będzie od niego troszkę oddalona, taka podniesiona, zawieszona nad nim. No nie wiem jak to powiedzieć, za chwilę zobaczycie na gotowej pracy. W kamerze niezbyt widać, ale taki dystans daje fajny dodatkowy efekt 3D. Efekt szronu i poskubana gąbeczka. Troszkę objadę naokoło moją połówkę bombki. Dzięki temu nawet jeżeli gdzieś tam mi troszkę wyjdzie klej, to nie będzie tego widać. Czyli nakładam efekt szronu, a potem na mokro jeszcze obsypuję białym brokatem. Wy ciągle oglądacie ten sam film, a u mnie jest już prawie tydzień później. Róża dokładnie wyschła i teraz wygląda tak. Wszystko mam już suche, wszystko jest gotowe i czeka tylko, żeby skleić w jedną całość. Przyda się jeszcze zwykła gaza, odrobina poszarpanej gazy, którą przykleję pod różyczkę. Myślę, że to zawsze fajnie, delikatnie i tak jakoś bajkowo wygląda. Listki zrobiłam trochę za długie, więc trochę je przycinam przed przyklejeniem. No i co jakiś czas przymierzam bombkę, żeby niechcący nie zrobić zbyt dużej kompozycji, żeby mi się ta róża z listkami do środka bombki zmieściła. A naokoło gwiazdki, w ten dystansik, który sobie przygotowałam, jeszcze troszkę delikatnej i ulotnej gazy. No i oczywiście nóżki, bo pudełko na nóżkach zawsze wygląda dużo bardziej elegancko. Najpierw na granatowo, a potem delikatnie białą farbą akrylową zrobiłam przecierkę. Teraz pasują. No dobrze, jeszcze dodam kilka drobiazgów, żeby całość była wykończona, czyli gałeczkę, taki delikatny drucik i jakieś dyndadełka na tą gałeczkę. A gotowe zimowe pudełko z moim ulubionym papierem ryżowym wygląda tak. Przypominam, jeżeli także lubisz ten papier, to zapraszam na naszą grupę na Facebooku Inspirello i Przyjaciele. Wrzuciłam tam post. Pokaż swoją pracę z tym papierem. Ciekawa jestem, czy także uważacie, że jest śliczny i do wszystkiego pasuje. No i na dzisiaj to by było na tyle. Minęło 10 minut, czyli klasyczna dobranocka. Chociaż nie wiem, czy dzieciaki wiedzą, co to takiego dobranocka. Jeżeli coś Wam się spodobało w tym filmie, to jak zwykle linki do produktów zamieściłam pod filmem. A na kolejny film, jak zwykle, zapraszam o 9 rano w najbliższą niedzielę. Do zobaczenia.